Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o innej kryptowalucie niż Bitcoin, a mianowicie jest to Kaspa, ponieważ zwróciła moją uwagę. Jest to dosyć młody projekt i przejdziemy może od razu do stron internetowych, które opisują dany projekt. Zacznijmy od CoinMarketCapu. Kaspa kosztuje niecałe 4 centy i dzisiaj jest 16 sierpnia 2023 roku. Jak widzimy, projekt ten jest młody i jest to też jeden z elementów, dlaczego w ogóle zacząłem się interesować tym rozwiązaniem. Jak widzimy, za nami dość duże wzrosty, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, jest to dopiero początek projektu. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że jest to jeden z nielicznych projektów, które gdy w listopadzie poprzedniego roku, 2022, czyli gdy FTX upadał i była masakra jakaś na rynku krypto, cena Kaspy rosła, projekt również się rozwijał i nawet tak wielkie wydarzenia nie spowodował spadków ceny. Dodatkowo był to bardzo młody projekt i dla mnie jest to cenna informacja, że społeczność, która wtedy wiedziała o Kaspie, bo ja wtedy jeszcze o niej nie słyszałem, mimo takiej makabry na rynku krypto, nie zrezygnowała z projektu, a nawet go wspierała. Kolejną stroną jest kaspa.org, jest to oficjalna strona Kaspy i czym ona w ogóle jest, czym projekt się zajmuje, jaki problem rozwiązuje. Na samej górze mamy informację, że jest to najszybszy open source, czyli z otwartym kodem źródłowym, zdecentralizowany, w pełni skalowalny projekt warstwy pierwszej na świecie. I od razu Wam powiem, że jest to coś takiego jak Bitcoin, tylko że Bitcoin jest blockchainem, a tutaj mamy informację, że jest to pierwszy na świecie block-DAG. I czym jest block-DAG? Przejdźmy na stronę Bitcoina i chain, czyli po prostu łańcuch, każdy blok pojawia się po poprzednim, czyli jest to łańcuch bloków pojawiających się jeden po drugim. Natomiast block-DAG pozwala na to, żeby bloki pojawiały się równolegle do siebie. I zaraz Wam to zobrazuję. Niżej jest wizualizacja i mamy tutaj informację, że bloki jak trzeba pojawiają się równolegle, ale jak trzeba, albo jak nie ma jakiegoś dużego zapotrzebowania, to też tworzą po prostu zwykły łańcuch, czyli blockchain jeden po drugim. O, właśnie mamy taką sytuację. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ technologia ta block-DAG była czymś, co Ethereum, kiedy startowało, pisało w swój white paper, czyli taką księgę tego, co chcą osiągnąć i do dzisiaj tego celu nie osiągnęli. Natomiast projekt Kaspa już to zrobił, jest to ogromny plus. Dodatkowo Kaspa opiera się na konsensusie Proof of Work, czyli mamy tutaj górników, tak jak w Bitcoinie. I to nam pokazuje, że też technologicznie ten projekt wyprzedza nawet Bitcoina. Co ważne, Kaspa rozwiązuje tak zwany Trilemma Problem. Jeżeli wejdziemy sobie About Kaspa, tutaj mamy krótkie informacje, natomiast mamy tutaj Solving Trilemma Problem. Czym jest Trilemma Problem? Ogólnie twórcy każdego blockchainu stają przed decyzją, jak ten projekt będzie funkcjonować i mamy takie trzy główne aspekty. Jest to decentralizacja, bezpieczeństwo oraz skalowalność, czyli szybkość przeprowadzania transakcji. I muszą to jakoś zbalansować, ponieważ nie można osiągnąć wszystkiego. Na przykład Bitcoin jest zdecentralizowany, jest bezpieczny, natomiast jeżeli chodzi o skalowalność i szybkość, no to tutaj już pozostaje wiele do życzenia. Blok pojawia się co 10 minut. Wracając do Kaspy, która wymyśliła i zaimplementowała to rozwiązanie block-DAG do swojego projektu, sprawiło, że rozwiązali oni ten problem, czyli są zdecentralizowani, bezpieczeństwo jest zachowane i dodatkowo rozwiązali problem skalowalności, czyli szybkości przeprowadzania transakcji. Część z Was spyta, jak to się dzieje, jak to w ogóle możliwe. I tutaj z pomocą idzie white paper Kaspy. Wróćmy na CoinMarketCap. Mamy ikonkę white paper, klikamy. I gdy wejdziemy, ukaże nam się dokument z informacjami, jak działa Kaspa. Mamy również grafiki, które tłumaczą nam krok po kroku, jak bloki są generowane i zatwierdzane. Poniżej mamy bardziej szczegółowe informacje. Tutaj jest jedna grafika, natomiast mi najbardziej podpasowała ta na 5. stronie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam. My natomiast wrócimy do Kaspy, ponieważ chciałbym Wam opowiedzieć jeszcze trochę o tokenomii. Jak wcześniej wspomniałem, Kaspa jest na konsensusie Proof of Work, dowód pracy, czyli możemy ją kopać i na ekranie pokazuję Wam wykres pojawiania się Kasp.
I aktualnie w obrocie mamy ponad 20 miliardów kasp, natomiast maksymalna liczba jest to niecałe 29 miliardów. I co ważne, w mechanizmie uwalniania kasp, tak jak w Bitcoinie, ta nagroda jest zmniejszana. Mamy informację, że następuje miesięcznie i mamy również wzór, w jaki sposób jest zmniejszana ta nagroda. Poniżej mamy Kaspa Release Schedule, czyli taki grafik, rozkład tego, w jaki sposób kaspa będzie uwalniana. Jak sobie wejdziemy, mamy informację, że pierwsze bloki wynagradzały górnika w wysokości 500 kasp i to było w listopadzie 2021 roku. Następnie od maja 2022 roku co miesiąc następowała redukcja nagrody górników i aktualnie mamy sierpień 2023 roku i wydobywane jest z każdym blokiem 185, niecałe 185 kasp. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie prześledzić, natomiast my się cofniemy. Wracając, widzimy wykres i mniej więcej znajdujemy się aktualnie w tym miejscu, co oznacza, że już ponad 2/3 całej podaży kasp zostało wykopane. Kolejną ciekawostką jest fakt, kto jest pomysłodawcą, założycielem i właścicielem Kaspy. Oprócz tego, że opracował on ten protokół GHOST, to mamy również informację, że aktualnie obejmuje on stanowisko na Harvardzie. Poniżej mamy innych członków zespołu. Możecie sobie ich sprawdzić na LinkedInie, gdziekolwiek. Mnie najbardziej zainteresował pan Szaj Wyborski, ponieważ studiował on klasyczną i kwantową kryptografię. Czymkolwiek jest kwantowa kryptografia. Co dalej? Jeżeli chodzi o właściwości, mamy informacje o chwaleniu się, że najszybsze transakcje, natychmiastowe skalowanie, block-DAG. To sobie pominiemy, natomiast mamy tutaj jeszcze informację, taki schemat, w jaki sposób wygląda sieć i gdzieś ten rdzeń, ta sieć zachowuje, ten rdzeń główny, natomiast jak wcześniej wspomniałem, równolegle mogą pojawiać się bloki, które są zatwierdzane i w tym wszystkim bezpieczeństwo jest zachowane. Tu dokładnie możemy sobie jeszcze przeczytać informacje, jak to działa. Jest również kilka trudnych słów mówiące o kierunkowym grafie acyklicznym, który jest matematyczną strukturą, gdzie wierzchołki reprezentują bloki i krawędzie i one są odpowiednio ułożone, mają swoją hierarchię na zasadzie dziecka i rodzica bloków, ale gdzieś na samym końcu spotykają się w tym głównym rdzeniu. Bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli ktoś jest mega techniczny, to w white paperze jest opis tego wszystkiego, jest on mega skomplikowany. Natomiast pamiętajcie, że żeby korzystać z Kaspy, nie musicie tego wszystkiego tak super do końca rozumieć, ponieważ jeżeli robicie zdjęcia aparatem cyfrowym, to wy też do końca nie wiecie, jak to działa, czy jak słuchacie radia, większość z nas nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób odbywa się cała transmisja. Kolejną mam informację o portfelach Kaspy, gdzie można przechowywać Kaspę, na jakich giełdach możemy kupić, w jaki sposób kopać, mamy instrukcję, jak się podłączyć. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie zakładki u góry, Block Explorer i Kaspa for Your Information Explorer. I tutaj jest coś, co mnie zaciekawiło i trochę zaniepokoiło. Oczywiście mamy wszystkie informacje, ile kasp jest w obiegu, jaka jest maksymalna podaż, czyli 70% już ponad zostało wykopanych, aktualna nagroda za blok i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po prawej stronie na dole mamy informacje o ostatnich transakcjach. I jak widzimy, te ostatnie transakcje to są głównie transakcje w ilości takiej jak nagroda za wydobyty blok. I z tego, co my tutaj widzimy, to większość z transakcji jest po prostu przesyłanie kasp do górników za to, że wykopali blok. I kiedy sobie schowamy Coinbase Transactions, transakcja Coinbase jest to transakcja, która nie ma nadawcy, a ma odbiorcę. I to jest właśnie transakcja wynagradzania górników. Czyli sieć mintuje, to znaczy tworzy kaspy z powietrza i przesyła je do górnika. I tak samo w Bitcoinie mamy transakcję Coinbase, tak samo w Kaspie. Gdy sobie schowamy te wszystkie transakcje wynagradzające górników, to widzimy, że na sieci nie ma już aż tak dużo transakcji.
pojawiają się one, natomiast nie jest to taka częstotliwość jak razem z wynagradzaniem górników. Jest to trochę zastanawiające, natomiast pozwala to osobom, które chcą kopać kaspy i wierzą w ten projekt, nabyć jak najwięcej tego coina poprzez kopanie, a nie poprzez kupno na giełdzie. Ciekawe, natomiast trochę zastanawiające, no ale z drugiej strony muszą mieć oni jakąś zachętę, żeby zainteresować się tym projektem na samym początku, żeby ten projekt przebił się wśród gąszczu innych, które również proponują górnikom ciekawe nagrody. Przejdźmy jeszcze do tej drugiej strony, czyli Kaspa for Your Information. I tutaj mamy również podsumowanie sieci, jednak po prawej stronie na dole mamy Whale Movement, czyli duże transakcje i widzimy, że ponad 4 miliony kasp było przesłane 58 minut temu 2 razy, następnie godzinę temu, potem 2 godziny temu, czyli jakieś duże transakcje mimo wszystko są wykonywane na sieci i to nie jest tak, że na przykład przez 2 dni czy tydzień nic się nie dzieje. W ciągu godziny duże transakcje są wykonywane, oczywiście mniejsze również i dodatkowo górnicy również są wynagradzani, także sieć funkcjonuje i dzieje się tu całkiem sporo rzeczy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym projektem, można się przyjrzeć, możecie dać komentarz, jeżeli macie jakąś dodatkową wiedzę na temat tego projektu. Natomiast ja chciałbym Wam powiedzieć, że nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli ktoś z Was chce zainwestować w to, to niech zrobi własny research, sprawdzi i podejmie własną decyzję, ponieważ pamiętajcie, że to są Wasze pieniądze i to Wy podejmujecie ostatecznie odpowiedzialność za to, co z nimi robicie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, poproszę o zostawienie łapki w górę. Ja będę monitorował, co dzieje się na sieci Kaspa. Może zrobimy sobie też taki eksperyment, że za 2 lata, albo kiedy uznam, że już jest koniec hossy i czas realizować zyski, sprawdzimy sobie, jaka jest wycena Kaspy. Dzisiaj jest to niecałe 4 centy i zobaczymy, jaki byłby ewentualny zysk albo strata z tego, gdybyśmy dzisiaj zakupili ten projekt. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, ja do niczego nie zachęcam. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało, jakiś komentarz, byle jaki taktyczny, żeby algorytm YouTube'a mnie pozycjonował lepiej. Do następnego odcinka, dajcie suba, cześć!